Cześć wszystkim, witajcie ponownie na moim skromnym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny od pozostałych, a zważywszy na to, że mamy jesień i pogoda jest jaka jest, czy bywa jaka bywa, w dzisiejszym odcinku będzie nieco mniej jeżdżenia niż we wszystkich pozostałych. Ale co ja będę przedłużał? Ładujemy moje śmiechowe intro i jedziemy z koksem. Oho, siemanko. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i korzystacie z pogody ile wlezie. Temat dzisiejszego odcinka znalazł mnie tak naprawdę sam. Zbliża się sezon na zakupy. Jeździć nie można, to i kolekcje ciuchów przeceniają, co powoduje wrzawę zarówno na forach, jak i na fuckbuczku oraz pojawienie się rodzynków w stylu jaką kurtkę kupić na pierwsze moto? Albo mam motocykl od wczoraj, jakie ciuchy polecacie? Jakiś budżet byś podał, typie? Może daj znać czym i jak masz zamiar jeździć, co? O ile można to wszystko sprostować dopytując żółtodzioba, o tyle odpowiedzi dobrze radzących wujków są jeszcze lepsze. Ja mam kurtkę taką a taką, a ja mam taką, bo była w promocji, a ja mam taką, no bo Marquez jeździ w takiej samej na reklamie. Co do ubioru motocyklisty, to tak jak ze wszystkim. Różne opcje to różne przeznaczenie, a z nim idzie dodatkowo forsowanie pewnych stylówek. Proponuję taką szybką gierkę. Ja podaję typ motocykla, a wy wyobrażacie sobie ubiór. Jaki byście na niego założyli, okej? No to jazda. Chopery, cruisery? Tu pewno pikowane skóry, często z frędzlami, kamizelki i czapsy do kompletu. No, a są motocykle sportowe? Najpewniej kombinezony, skórkowe ze względu na ochronę i slidery na kolanach. A motocykla do szybkiej turystyki? No, długie kurtki naćpane odblaskami i mnóstwem kieszeni, zapewne. No a naked bike'i, street fightery to... no właśnie. Wszystko i nic. Z wisienką na torcie w postaci dresów bawełnianych i t-shirtów. No a scramblery, bobery, cafe racery, supermoto? Wiecie co? Olać tę gierkę. Skupta się na przeznaczeniu. Stylówki i tak rzucicie w kąt, bo będziecie chcieli coś bezpiecznego i funkcjonalnego. Panie, jaką kurtkę? No, a jak jeździsz, typie? I na szybko, bo zapierdalać trzeba. Te, typie, skórki sobie kup. Się wie, nie? A tak na poważnie. Nie wyobrażam sobie siebie w dalekiej podróży, różnych warunkach pogodowych i temperaturowych i mieć na sobie kąbiaka ze skóry. Po odcinku pokonanym w deszczu jajkami się z błotem wymieszają, w kąbiaku będzie gnój na 24 fajerki, a gdy przyjdzie mi jechać w upale, to będę umierał z gorąca zapocony jak mysz w połogu, by potem mokrym jechać w przyciągu i ryzykować zapalenie płuc. Super. I odwrotnie. Ubrać tekstylia na supersporta i iść w zakręty na kolanach albo na tor? No nie da się. Ślizganie się dupska po siodle, zarówno gdy próbujecie utrzymać embrionalną pozycję na prostych, jak i podczas przerzucania konia z lewo na prawo, nie ma nic wspólnego z frajdą. No, a jak ktoś chce czasem sporta wyprowadzić na spacer po mieście i załatwić parę spraw, jakaś poczta, McDonald's, część osób najpewniej odepnie kurtkę od kombiaka i założy ją do dżinsów, oby motocyklowych. Albo założy tekstylną, by mieć te dwie kieszenie więcej na klucze i mamonę. A w super upalne dni kombiaki perforowane albo tekstylne kurtki z siartki to też jakaś opcja. Niektórzy nawet zakładają zbroję do motocrossu, a na nią naciągają bluzę dresową, jakąś kangurkę. No i jak to nie mieć kilku zestawów na różne okazje? Ale gościu, ja pieniędzmi nie sram. Chcę jedno, zdatne. I co? Bo jak na typowego Polaka przystało, chcesz mieć najlepsze, jedno do wszystkiego i najlepiej za darmo. Sorry gościu, to nie to hobby. A jednak jakoś trzeba cię ubrać. Koniec końców staniecie przed wyborem najpewniej spośród dwóch grup. Skóry czy szmaty. Zatem przechodzimy do tego, co lubimy najbardziej, czyli do plusów dodatnich i plusów ujemnych. Jak to mówił jakiś temu nasz kolega Bolek. Plusy skóry. Super ochrona po glebie przy prędkościach pozamiejskich, o ile w nic nie przydzwonicie ciałem, rozpruwając się na strzępy. Da się w tym dalej jeździć. Wypolerujesz, nakremujesz, wymuskasz. Taki wymuskany jest, wiesz. I z daleka nawet nie widać. Dobrze dopasowana odzież skórzana narzuca również pozycję prawidłową za sterami, no i nie ślizga się tak strasznie po siodle. A minusy? Upały na postoju są przegrane, a w zimne dni super zimno, no bo perferacja zwykle jest za mocna. Deszcz oznacza gnój w gaciach, o ile nie mamy pod siodełkiem kondona przeciwdeszczowego. A nawet pomimo dobrego dopasowania krępuje ruchy na postoju. I jedna, maksymalnie dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty powodują, że każda dalsza podróż będzie wymagała od nas zabrania ze sobą kołczanu obfitości, jak na prawilnusa przystało. To jak skóry z grubsza mamy odgadane, przejdźmy teraz do szmat. Szmaty są świetne niemalże na każdą pogodę. Czy zimno, bo mają odpinane podpinki,
Czy ciepło? No bo mnóstwo wentylacji i otwieranych paneli. Nie krępują tak bardzo ruchów jak skóra, bo szmaty mają zwykle dodatkowe rzepy regulacyjne i napy, aby łatwiej je dopasować do ciała. Albo można je popłościć całkowicie i założyć pod spód ten ukochany swetr w renifery. Na cebulkę. Tekstylna odzież ma zwykle pełno kieszeni. Nie jestem zwolennikiem wożenia tony gratów na sobie, bo może to zrobić nam krzywdę podczas upadku, no ale jednak fajnie jest mieć taką opcję. A minusy? Jak latacie ścigaczem, to ster Lancelota w tym nie przypalicie. Skóry dodają zdecydowanie więcej punktów słagu, nawet jeśli wyglądacie jakbyście nie mogli się zdecydować, za którego Power Rangera chcieliście się przebrać. Ochrona jest zdecydowanie gorsza niż w przypadku z odzieży skórzanej i do tego jednorazowa. Po glebie przy prędkościach pozamiejskich ze szmat nie będzie co ratować. Ciuchy będą wyglądać, jakby je 100 do psów poszarpało. No chyba, że odwalicie rasowe Cebulando i dacie do krawcowej Jaćki, by pocerowała i nasze łaty z Hello Kitty. Czy na cokolwiek tam teraz moda panuje. Podsumujmy to jakoś. Ciuchów nie kupuje się ciemno w internetach, bo kiepsko jest kupić coś tak personalnego bez ówczesnej przymiarki. Zatem pójdźcie sobie do sklepu motocyklowego i obczajcie, co wam się spodoba, kierując się przede wszystkim 3 czynnikami. W dowolnej kolejności. Budżet, bo po co ci dywagacje na temat tego, co super, a co szmelc, jak dzięki i tak zamagają ci dostęp do większości opcji. Przeznaczenie, bo na cholerę masz się gapić jak ciela namalowane wrota i gadać z pracującym tam Michałem o kombizonach wyścigowych, jak ty kurde wespą po mieście popylasz. Dopasowanie, bo zarówno protektory będą na swoim miejscu zapewniając ochronę, jak i właściwą ergonomię, która sprawi, że jazda nie będzie bólem dupy, a frajdą, czyli tak jak być powinno. Na koniec moje 3 grosze. I to całkowicie za darmo. Każde ciuchy motocyklowe będą lepsze niż wasze dresy na działkę. Nie śpieszcie się z zakupem. Przymieście parę modeli w różnych sklepach, zanotujcie nazwy tych ciuchów z rozmiarami, które wam leżały i sprawdźcie, czy dorwiecie podobną rzecz w lepszej cenie na internetach. No i na koniec pamiętajcie, cena, jakość i funkcjonalność to są czynniki, które nie zawsze idą ze sobą w parze. Dlatego stwierdzenie, że tylko Dainese, bo w tym jeździ Rosji, albo kup Alpine Stars, no bo Marquez w tym lata, są bardzo nieobiektywne. Ci zawodnicy jeździliby w piżamach waszej starej, gdybyście im wystarczająco dużo zapłacili. Miejcie to na uwadze. I cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!